W dzisiejszym odcinku w końcu po 3 dniach i prawie samotnym locie przez ocean ląduję w Madrycie. W ekspresowym tempie zwiedzam Madryt, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Zapraszam na ostatni odcinek z serii mojej podróży przez Dominikanę, Meksyk i Hiszpanię. Zaczynamy! W końcu po 3 dniach ląduję w Madrycie. Był to mój najdłuższy lot w życiu. W Madrycie spędzę jednak dzień i postaram się pokazać Wam charakter tego miasta, które mimo iż nie znajduje się nad morzem, to zachwyca. Jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego leciałem prawie sam przez ocean, koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek. Zwiedzanie stolicy Hiszpanii zaczynam od klimatycznego placu Plaza de España, który jest jednym z najbardziej znanych i reprezentacyjnych placów w Madrycie. Madryt robi bardzo fajne pierwsze wrażenie. Tutaj mamy odrestaurowany hotel Rio. Plac de España. Bardzo pozytywne wrażenie. Jest otoczony wysokimi budynkami. Sprawia to wrażenie takiego troszkę Central Parku. Na tym placu mamy kamienny posąg z fontanną. Jest to posąg Carmen Teresa. Tak powinny wyglądać place w Warszawie na przykład. Klimatyczny park informowany, pięknie położony, z piękną, zadbaną zielenią. No tak powinny wyglądać właśnie parki w Warszawie. Warszawo, bierz przykład z Madrytu. A Miguel Cervantes, czyli osoba, której posąg tutaj mamy, jest to hiszpański pisarz, chyba najbardziej znany. A najbardziej znanym jego dziełem był Don Quixote, któryż to jest tutaj przedstawiony na koniu. To jest bardzo ładny posąg, robiący wrażenie. W głębi tego pałacu jest park, tak wyglądają nowoczesne place zabaw w Madrycie. Bardzo ciekawe miasto. Nie myślałem w ogóle o odwiedzeniu Madrytu, gdyby nie łączony lot w tym mieście, bo nigdy jakoś Madryt swoimi atrakcjami nie zachęcał do specjalnego odwiedzenia tego miasta, ale robi naprawdę bardzo pozytywne wrażenia. Jest czysto, estetycznie, nowocześnie i zachęca do zwiedzania. 27 stopni dzisiaj w Madrycie, chociaż dziwne, bo wczoraj odpalałem prognozę pogody jeszcze w Meksyku na Madryt i pokazywało 18 stopni, więc totalnie nie rozumiem tej rozbieżności temperatur, no ale nie będę narzekał, bo jestem przyzwyczajony do ciepłego przez ostatnie 2 tygodnie. Madryt to oczywiście stolica Hiszpanii oraz największe miasto tego kraju z liczbą ludności około 3,5 miliona ludzi. Co jest widoczne tutaj na ulicach, bo jest naprawdę bardzo tłoczno. To, z czego słynie Hiszpania, czyli tapasy. Mnóstwo restauracyjek po drodze z tapasami, do których na pewno zmierzę. A to, co się jeszcze rzuca w oczy w samym centrum Madrytu, to sami zwróćcie uwagę. Co się tutaj rzuca w oczy? Dobra, teraz ciężko to stwierdzić, więc wam powiem. Jest bardzo cicho w samym centrum. Jesteśmy w samym centrum, ale słychać jedynie samochody elektryczne. Prawdopodobnie mają tutaj zakaz w centrum poruszania się samochodów spalinowych. Przez to jest naprawdę mega cicho. Nie czuć też w centrum smrodu spalin. To jest naprawdę bardzo pozytywne wrażenia wywiera Madryt. Polską znowu bierz przykład z tego. Tak ma wyglądać kierunek rozwoju europejskich centrów miast. Bardzo odpowiada. Mam nadzieję, że Polska będzie też z tego przykład. Mimo oczywistych minusów tych rozwiązań, ale zobaczcie, to jest mega przyjemne poruszać się w centrum, które jest tak ciche. Myślę, że podobnie wrażenie. Nie mogę wyjść ciągle z podziwu. Madryt to też drugie największe miasto w Unii Europejskiej, tuż po Berlinie. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę Anglii, Moskwy oraz Turcji z Istambułem. Madryt jako aglomeracja miejska to też druga największa aglomeracja Europy. Liczbą 6,7 miliona mieszkańców, tuż po aglomeracji paryskiej. Więc to też robi wrażenie. Tak wygląda centrum Madrytu. Ale przyjemne jest to, że nie słychać samochodów, a jedynie gwar ludzi.
W samym Madrycie koniecznie zawitajcie do Mercado de San Miguel, które jest miejscem spotkań i konsumpcji wszelkiego rodzaju lokalnych przysmaków. Zewnątrz wygląda bardzo ładnie, chociaż jest widać w dużej części restaurowany, ale widać, że jest to budynek architektonicznie godny uwagi. W środku warto wejść i zobaczyć, ale ceny są bardzo wysokie, więc miejscowi nie polecają robić tutaj zakupu. A co dostaniemy w Mercado San Miguel? Wszystko, zaczynając od tego typu krabów, potafasy z przekąseczkami. Ośmiorniczki na patyku, wow, autobus grillowany. Ja mam ośmiornicę w bułce baobao i niemieckie. No powiem wam, że nie zgadzam się z tą opinią miejscowym, że jest tutaj drogo i nie ma po co przywozić. Absolutnie jest otwierane, żeby się zainspirować jedzeniem, bo jest bardzo fajne. Bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawe danie, nawet do spróbowania kuchni hiszpańskiej. Nawet tutaj są taco lobsterowe, czyli moje ulubione taco na świecie. Łasanty lobsterowe. Cena 15 euro. Oczywiście trochę wysoka, ale z lobsterem to naprawdę ma swoją wartość, to ja świetnie. Tutaj nawet mamy szczypce omana po 15 euro. Wszyscy siedzą przy jednym stole i jedzą tapasy, inne przekąski. Wygląda to rewelacyjnie. Nie wiem, naszych znajomych, że nie zalecała nam odwiedzić tego miejsca, bo nawet warto z samej ciekawości zobaczyć. I oczywiście kończę na churrosach. Madryt to również charakterystyczna architektura, która naprawdę robi wrażenie. Wiele skrzyżowań ozdobionych jest wielkimi fontannami w centralnym punkcie. Ławeczka przy przejściu dla pieszych. Tego jeszcze nigdzie nie widziałem, a uważam to za znakomity pomysł. Gdzie pierwszy raz z czymś takim w Madrycie dopiero. Kolejna miejscowa godna polecenia do relaksu to olbrzymi park Retiro w samym centrum miasta. Park Retiro sąsiaduje z Muzeum Prado, a w jego centralnym punkcie znajduje się na tyle duży staw, że można w nim popływać kajakami i małymi łódkami. No jesteśmy przy głównym wejściu do parku Retiro. Jeśli ktoś dzisiaj na obiad jadł kotleta, to już wie, jakie warzywo do niego dodać, żeby smakowało najlepiej. I główne jezioro parku Retiro. Spodziewałem się, że jest takie duże i można na nim zobaczcie, pływają w nim jeszcze ryby, kaczki i można puszczyć kajaki, łódeczki oraz przepłynąć się barką. Bardzo ładnie.
kierowcy na koniu tyłem. Metro w Madrycie jest jednym z najstarszych w Europie i jednym z największych na świecie. Posiada 15 linii i 279 stacji, a długość linii to ponad 310 km. Metro zostało otwarte w 1919 roku. Korzystając z okazji, sprawdzę również madryckie metro, żeby nie poruszać się ciągle Uberami na zewnątrz, tylko zobaczymy, jak działa jeden z najstarszych systemów linii metra na świecie. A będę się poruszał tutaj linią 10 z Santiago Bernabeu do stacji Tribunal. Stacja Tribunal przesiadka pierwszą linię metra tą niebieską do Atocha. Metro jest dosyć głęboko pod ziemią, tylko że trzeci raz zjeżdżam takimi schodami w tył. Tak wygląda stacja metra Santiago Bernabeu przy stadionie. No, nie jest to bardzo nowoczesna stacja, ale ma już swoje lata. Linia jest bardzo dobrze oznaczona, przy każdej stacji jest napisane, jaki mam kierunek, czyli kierunek Puerto del Sur i kolejne stacje, na których będziemy wysiadać. Będę wysiadał na stacji Tribunal, żeby się przesiąść na linię numer 1. Bardzo logicznie, na 3 minuty następny pociąg. Tutaj wagony linii metra. Też widać, że mają już swoje lata. Za chwilę podjedzie kolejka. Kibice już powoli się zbierają, bo za 6 godzin mecz. Mega dziwna sytuacja, spotkałem się pierwszy raz, a mianowicie, żeby przesiąść się do linii numer 1, trzeba jechać windą. Nie ma schodów ruchomych, łączących obiekt obydwu. Tutaj już jest linia jedynka, ale to być może jedno z rozwiązań, bo aż niemożliwe. Tak to wyglądało. Dotarłem na peron linii numer 1. Teraz raz, 2, 3, 4, 5. I na 6 stacji Atocha lub Atosza. Musiałem się, ale troszkę było komplikacji, żeby tutaj dotrzeć 2 windami. To było mega dziwne. Sprawdzałem jeszcze raz, żeby się upewnić, czy dobrze poszedłem. I rzeczywiście wszystkie kierunkoskazy wskazywały na to, żeby się poruszać windami. To jest dziwne, że nie ma połączenia z schodami ruchomymi między liniami. Dajcie znać ci, którzy mieszkają w Madrycie. To też jest mega zaskakujące. Zapewne nie na wszystkich liniach tak jest, ale na tych starszych, które były budowane w różnych odstępach czasowych, możliwe, że nie wchodziło w inne rozwiązanie w rachubę, jak tylko windy. I fajnie z góry widać piętro ludzi oczekujących. Metrem dostaje się na największy dworzec kolejowy w mieście, Atocha. Jego charakterystycznym elementem jest odzorowany las tropikalny z egzotyczną roślinnością w środku. Drugi dzień w Madrycie. Niestety klimatyzacja mi pokonała, jak słychać po głosie. Ale podjechałem pod jedną z największych atrakcji Madrytu. Jako wisienkę na torcie na sam koniec zostawiłem sobie świeżutki stadion Realu Madryt, Estadio Santiago Bernabeu, który na żywo w taką pogodę robi naprawdę kolosalne wrażenie. Ten gigantyczny stadion, wyglądem przypominający trochę spodek kosmiczny, jest w stanie pomieścić aż 81 000 widzów. I dorównać mu, a nawet go wyprzedzić, będzie mógł tylko jeden, kończący przebudowę stadion Barcelony Camp Nou, który pomieści 105 000 ludzi. Tak się trafiło, że akurat przybyłem tutaj w dniu meczu, jest sobota i Real Madrid będzie ligowy mecz z Betisem, jeden z ostatnich w sezonie, więc już tutaj mówią kibice dla systemu. Fasady budynku, jest też fajnie. Miałem tutaj odbyć wycieczkę po stadionie, ale w związku z tym, że jest właśnie mecz, to jest zamknięty niestety. Tak jak myślałem, tutaj jest wejście na tour, żeby zobaczyć stadion od środka, ale w związku z tym, że jest dzisiaj mecz rozegrywany, to niestety nie można tego zrobić. Tutaj przy wejściu jest oczywiście sklepik klubowy, jest dzisiaj ogromny ruch, no jesteśmy o 6 godzin przed meczem, więc jest masa.
Przepiękna fasada. Oczywiście nie wszystkim może przypaść do gustu, ale uważam, że zrobili dobrą robotę. Oczywiście wcześniej Santiago Bernabeu miał tutaj takie dwa po każdej stronie cokoły, które służyły jako klatki schodowe. Zostało wszystko zabudowane właśnie tego typu płytami w kolorze, nie wiem, srebrnym, miedzianym. Wygląda to bardzo dobrze. Tu już w autach hymn Realu Madryt śpiewają. No tu widać, że stadion został dopiero co oddany do użytku. Jeszcze wokół niego są ogrodzenia świadczące o tym, że jest jeszcze pewna część w trakcie budowy. Ale najważniejszy segment jest oddany. Można stadion użytkować. Dla kibiców to największa frajda. Jest fajnie tak wychylony. No, nie ma takich równomiernych kształtów. Wejście dla prasy boczne. Wejdziemy pod fasadę, widać tutaj te nowe elementy dodane oraz starą konstrukcję, czyli te klatki schodowe charakterystyczne dla Santiago Bernabeu. Czyli to jest dodane. Stadion jest bardziej taki skularny. Tutaj te klatki schodowe też obudowali, zmienili kolor, tam jest starą konstrukcję. Tutaj przed stadionem jest też taki malutki parczek. Ale to wszystko jest jeszcze w budowie. Trzeba przyjechać tutaj ponownie, aby zobaczyć całkowicie budowaną infrastrukturę podstadionową. Patrzcie, jak już mi przygłosi Wieczorna przechadzka po tętniącym życiem Madrycie wprowadza mnie w bardzo pozytywny nastrój. Chociaż spędziłem w tym mieście bardzo mało czasu, to miasto zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i rzadko to mówię, ale chciałbym wrócić jeszcze raz w to samo miejsce. Miasto przypomina wam jakieś miasto, jeżeli chodzi o ruch, jeżeli chodzi o oświetlenie, jeżeli chodzi o układ ulic i wysokość budynków pobocznych. Stawiam to waszej decyzji. To wszystko wyjaśnię. Wyłącznie 40 roku w strefie centralnej Madrytu jest ograniczona emisyjność spalin, w związku z tym jest właśnie tak cichutko i tak pięknie pachnie jedzeniem, a nie spalinami. Dzisiaj żegnam się już z Wami i zapraszam na kolejną serię podróży żeglarskich po świecie. Tym razem zawitam do niesamowitej Norwegii i na żaglach zwiedzę tamtejsze fiordy, które z poziomu jachtu gwarantują nieziemskie widoki. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.